Cześć, cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i powiem Wam, że chyba rozpoczynamy przygodę życia. Oglądajcie tego vloga, ponieważ jesteśmy w Panamie, jesteśmy na takim wyjątkowym archipelagu San Blas, a ja zrobiłem przed tą podróżą rekonesans u znajomych żeglarzy w Stanach i wszyscy, których pytałem, powiedzieli: słuchaj, to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim byliśmy na świecie. W związku z tym zobaczcie sami. A zaczęło się tak. O 5 rano z hotelu Canova zabrał nas Delando, Indianin Kuna, który regularnie kursuje na trasie ze stolicy na San Blas. Pierwszy przystanek na stacji benzynowej przed skrętem na terytorium Kuna Yala. Szybka kawa i w drogę. Przekraczamy granicę autonomii i po godzinie jazdy najbardziej pokręconą drogą ever dojeżdżamy do portu w Karti, gdzie czekają już na nas Ania i Marysia. Dzień dobry! Cześć! Ale super was widzieć! Miło też. Cześć! Cześć! Dojechaliśmy do portu. Przejazd był naprawdę kosmiczny. Takiego roller coastera to jeszcze nie widziałem. Wsiadamy na jacht i lecimy na tę przygodę. Co ty tam, Dorys, będziesz teraz nosiła? Powiedz mi, co to za ozdoba? Dostałam od Marysi. Tutaj, a co to jest za ozdoba? To jest na rękę? A, to czy... O Jezu, dusisz mnie. Poczekaj. Przykucnij! Dawaj. O, teraz. Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Roda! Codzienna procedura. Zdejmujemy pokrowce, bo o żagle trzeba dbać. No i brawo. Sól i słońce są niemiłosierne dla tych wszystkich materiałów. Także im bardziej zadbamy, tym na dłużej starczą. W górze, dobra, mamy dryf, możecie podciągnąć ją. Poranek w kuchni, no przecież o jajkownica się robi. Dobra. Jarek, no tutaj mamy awarię. Tak, mam dużą awarię. Mam dużą. No, Co się stało? wylało się mleko w lodówce. A to bieda. Może... Poranek na jachcie, śniadanko, wędliny jeszcze z Polski, a chwilę później codzienne obowiązki i lekcje, które Marysia realizuje nawet tu, z dala od kraju. Segregatory, o. Organizery. Organizery. To jest najlepsze, co może być. Ciach, ciach. Wnętrze jachtu ma niesamowity klimat, do którego przyłożyła rękę pewna załogantka z Meksyku. Jest centralnie południe, więc krótko mówiąc szukam słońca tam w zenicie. Nie mówiłem o tym wcześniej, ale my jesteśmy na łódce naszych ziomków z Olsztyna. Łódka nazywa się Tuamotu, a jej właścicielami są Ania, Marysia i Jacek. Posłuchajmy, skąd pomysł na to, żeby ruszyć w tak daleki rejs. Przede wszystkim chcieliśmy więcej czasu spędzać razem, porzucić miastowe życie i wyrwać się jeszcze gdzieś na chwilę, dopóki Marysia nie będzie musiała iść do szkoły. Więc jak wyruszyliśmy, gdy Marysia miała 3 lata, planowaliśmy naszą podróż na 3 lata, ale już teraz wiemy, że trochę się to przedłuży. A kiedy zaczęliście? W 2022 roku w sierpniu wypłynęliśmy naszym jachtem Tuamotu z Polski i najpierw popłynęliśmy na Wyspy Kanaryjskie, potem na Karaiby i tak już teraz mija nam zaraz 1,5 roku naszego mieszkania na jachcie. Kapitanie Jacku, powiedz mi, Jacek, jak to było przeprowadzić ten jacht aż tutaj? No bo przecież to za tobą Atlantyk, a to Tak. wcale nie jest bułka z masłem. No całe szczęście pogoda sprzyjała, wszystko było ok. No tutaj chciałbym może skorzystać z tej sytuacji i podziękować całemu supportowi, który gdzieś tam z Polski nadawał i nam pomagał, bo tematy, pogoda i sytuacje były analizowane przez kilka osób. Więc mieliśmy support, który no, bez wątpienia był olbrzymim wsparciem w całej tej wyprawie.
no bo tego doświadczenia żeglarskiego wcześniej za dużo nie było, więc no każda pomoc, każde dobre zdanie, każda analiza sytuacji była na mocno na plus, także udało się. Największym problemem były problemy, że tak powiem, międzyludzkie, na które mieliśmy wpływ. Mówię tu o przeprawie, no jednak 6 chłopa zamkniętych na małej przestrzeni przez 3 tygodnie. To nie było łatwe, natomiast no, kontrolowalne, nazwijmy to, także wszystko super. Pogoda była łaskawa, wszystko się udało. Na dzień dzisiejszy mógłbym powiedzieć, że możemy to powtórzyć jeszcze raz. A jakie plany dalej? Plany dalej? No, plany, zobaczymy co nam los podrzuci, natomiast no, na pewno poszliśmy do końca sezonu tutaj na San Blasach, a w przyszłym roku prawdopodobnie Pacyfik. Jak wszystko zepniemy, jak wszystko będzie takie jak myślimy, jak te plany się zrealizują, to ruszymy na Pacyfik. Przygotujemy łódkę. Tak. Okres huraganowy przeczekamy, tutaj łódka postoi w marinie, my się pewnie przemieścimy do Kolumbii na parę miesięcy, ale plan jest taki, żeby jeszcze przyszły sezon zrobić na San Blasach, a marzec, kwiecień ruszyć przez Kanał Panamski i już później na Pacyfik, Galapagos i Polinezja Francuska. Marysia, jak tobie się pływa? Jest fajna! Świetnie! Bardzo dobra odpowiedź. Gdybyście chcieli ruszyć w taki rejs, to możecie się spokojnie też do nich odezwać. Ja wam pod filmem zostawię kontakt do Marysi, Ani i Jacka. A na dłuższą rozmowę z nimi o tym pomyśle, o takiej idei, żeby ruszyć gdzieś dalej, zapraszam do kolejnego filmu, który podlinkuję wam tutaj w rogu. Jesteśmy na pierwszej z wysp, na których zatrzymujemy się na San Blas. Ta wyspa nazywa się Porvenir. Tutaj mieści się kongres Indian Kuna, miejsce, w którym załatwia się wszystkie formalności, gdy przypływa się jachtem na archipelag San Blas do Indian Kuna. I jednocześnie też na tej wyspie znajduje się jedno z najmniejszych, o ile nie najmniejsze lotnisko na świecie. Ja stoję w tej chwili na płycie, na pasie startowym tego lotniska. Zobaczcie, tutaj za mną są znaki. Właściwie kawałeczek dalej, 20 metrów dalej już jest morze, a w tamtą stronę jest droga kołowania, droga startu. Nie wiem, tak sobie próbuję oszacować. Ta droga startu ma około 400-500 metrów długości, pas betonowy, więc myślę, że sporo samolotów może tutaj sobie dać radę. Niebywałe miejsce, powiem wam, zaskakujące. Po to chcieliśmy tu przyjechać, żeby zobaczyć kilka takich smaczków. Powiem wam, że jest piekielnie gorąco. Sprawdzałem w jachcie parametry pogodowe, więc temperatura powietrza około 30-32 stopni, wilgotność 78, ciśnienie mieliśmy dzisiaj 1010 hektopaskali i jesteśmy praktycznie na poziomie morza. Też dowiedzieliśmy się, że tutaj te wyspy kiedyś były połączone, ale w związku z tym, że poziom wody cały czas się podnosi, te wyspy podzieliły się na 3 części i pewnie niebawem znikną. Przed momentem taka ciekawostka, pan zwrócił nam uwagę, bo jedna z naszych załogantek paliła papierosa, że niestety nie można palić i co się okazuje, kuna w ogóle nie palą, a papierosów mają jeden raz w roku taką fiestę chyba to się nazywa i wtedy i Imprezka? I picie, impreza taka, odpinanie wrotek, ale to jest tylko jeden raz w roku, także szybciutko zgasiła i na całym San Blas nie można. Ok, con permiso uno o apri. Perfecto, super. Super. Muchas gracias. Zobaczcie taką ciekawostkę. To jest tradycyjny dom Indian Kuna. Bambusem kryte były te domy, ale nagle się okazuje, bo oni te liście przywozili ze stałego lądu. Przywożenie liści w tej chwili drożej wychodzi niż pokrycie tych domów blachą falistą, więc kryją blachą. No, szkoda, bo wygląda po prostu naprawdę pięknie i taki klimat zachowany. Powiem ci taką ciekawostkę, jak miałam głupie różne pomysły durne w domu, to moja mama zawsze mówiła: mamo, ja wariat, kup mi lotnisko. I proszę, mamusiu. No proszę. widzisz. Wyspa Porvenir, na której jesteśmy, to de facto stolica archipelagu San Blas. Archipelagu, który liczy ponad 360 wysp. A ten budynek to kongres Indian Kunayala. Tu załatwia się wszystkie formalności.
Indianie Kuna używają 2 flag, a ich barwy widzicie sami. Wyspa, na której zatrzymujemy się, to Nalunega. Tutaj zatrzymujemy się na lunch. Ten lunch można sobie zamówić u lokalsów. Jak ktoś tutaj dłużej przebywa na San Blas, tak jak Ania i Jacek, to oni już mają swoje kontakty i po prostu dzwonią, zamawiają obiad u Indian i to najczęściej są ryby albo inne owoce morza. I zaraz spróbujemy, co dobrego nam dzisiaj przygotowano. Zobaczcie, jaka dłubanka Indian Kuna. I taka ciekawostka. Po śmierci Indianie są owijani w swój hamak, w którym śpią całe życie i są wkładani do takiej łodzi, do takiego czółna i wysyłani w górę rzeki na ich terytorium Indian Yala Kuna. No i tam czekają na resztę. Mimo że to część Panamy, prawie 100 lat temu Indianie wywalczyli autonomię tych terenów i bronią się przed masową turystyką w części kontynentalnej oraz na archipelagu San Blas. Żyją z tego, co oferuje natura oraz produkcji tkanin nazywanych mola, z których powstają tradycyjne ubrania kobiet Kuna, które są również sprzedawane turystom na morzu i lądzie. Słuchajcie, to jest taki przybytek Dumania na wyspach San Blas i on jest właściwie koło każdego domu. Na 1, 2, zobaczcie tutaj. Tutaj nie ma bieżącej wody, nie ma innych toalet, no i 1, 2 po prostu zabiera morze. No i w związku z tym przy tych wyspach nie należy pływać, bo mogą być bliskie spotkania 3. stopnia. Ale słuchajcie, nie ma problemu, kręcimy, lecimy ze sceną. Co dobrego macie? Una cerveza para tu. O, gracias, gracias. Jak tu porozmawiać o chlebie, który chcieliśmy kupić? Chleb nasz powszedni, no. Przyszliśmy kupić chleb na jacht i myśleliśmy, że to jest jakaś piekarnia. Okazuje się, że na wyspach w każdym domu innego dnia kto inny wypieka chlebek i po prostu dzieli się tym chlebem z całą wioską, a przy okazji ten chleb można kupić i można uzupełnić zapasy na jachcie. Naturalne, nie? Troszkę wymyślane, nie? No. Niebieskie ładne są, co? No to te niebieskie. Tak jak ten żółw. O. To jest, wiesz, do kuchni. Nie ma 2 takich samych tkanin mola. Mają etniczne i zwierzęce motywy, symboliczne dla Indian Kuna. Jeśli chcecie kupić coś na pamiątkę, to dobrze to zrobić tutaj, na wyspie Nalunega lub na końcu wyprawy. Wyspy bliżej lądu są zamieszkane, chociaż toczy się na nich leniwe życie. Dalej większość jest bezludna, o czym przekonacie się niebawem. Z ryby na obiad nic nie wyszło, bo rybak miał słaby połów. Popłynęliśmy więc na sąsiednią wyspę na kurczaka z patakonem, czyli platanowcem, który przypomina banana. Jarku, Co? Z chęcią. Czekaj. Dziękuję bardzo. to weź ja ten temat od razu rzuć. Dziękuję. Nie? Tamta kolejna. Gorki Dumar. Na Salardupach, ewentualnie Achudup. Zobaczymy, gdzie mniej łódek. Z dala od ludzi. Co by trochę dziko było. Rolę ciężarówek między wyspami pełnią takie łodzie zwane lancha. Prostsze sprawy załatwia zwykłe kanu.
Kolejny dzień, kolejna wyspa. Dzisiaj jesteśmy przy Salar-Dup. I tutaj taka ciekawostka, że cały archipelag San Blas jest związany z dupami, ponieważ w ich języku dup oznacza wyspę. Więc jest jakaś tam Pelikan Dup, jest Salar Dup i tak po kolei będziemy różne takie wyspy odwiedzali. Wyspa maleńka, niby nie ma cywilizacji. Powiem wam, nie wiem czy widzicie tutaj na szczycie tego domu. Jest antena Starlinka, internet hula jak dzik, jak u nas w domu. Po prostu niebywałe. Widać, że oni chyba tutaj trochę pieniędzy zarobili dzięki turystom, bo oprócz tych takich klasycznych domków Indian Kuna, kawałek dalej budują już domy murowane. Teraz drobna polecajka i kawałek chwali posta. Wymieniłem przed tą podróżą statyw. Ja właściwie pracuję od wielu lat na statywach Benro i zobaczyłem w sieci najnowsze ich dziecko, statyw Cyanbird. Zobaczcie, biorę go tak, mogę nim trząsać. Już wiecie dlaczego. Ten statyw jest po prostu bardzo lekki, on waży 1,10 kg. Oczywiście karbonowy, bo żadnego innego materiału nie dałoby się zrobić tak lekkiego statywu. Ale co jest ważne, on ma głowicę fotograficzną z takimi blokadami, bardzo ładnym odbiciem przy robieniu szwęków, panoram w pionie i w poziomie. Testuję go na San Blas i powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Świetnie trzyma, jest bardzo dobrze przemyślany. A i jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, która się zmieniła w tych statywach. Zobaczcie tutaj. Kiedyś statywy Benro były zakręcane, oni teraz mają takie blokady zaciskowe. To jest dużo szybszy system, bardzo łatwy i też mi się podoba. I to jest dodatkowy argument, dla którego chciałem mieć ten statyw. W tych muszelkach mieszkają kraby. O, i tą Jacek znalazł. Wychodzą z nich, potrafią w nich łazić sobie. Tak. A to są koncze, te jemy na obiadek. Się wybija dziurkę, Właśnie, a dlaczego one ślimak są... się wychodzi, wtedy się zapowietrza albo traci podparcie, wyciąga się flaczki z tej strony i konsumujemy. Tak. Wybija się co czwartą od góry, co czwarty okręg, czyli drugi jakby od dołu i przez to go można tędy wypchać i on tędy wychodzi. Może uda się gdzieś znaleźć kogoś, kto będzie akurat to robił. Nie są za duże. Takie, więc naprawdę sporo trzeba ich powalczyć, obiad żeby mieć na ubić. jasne. Dokładnie. Rosną większe, wybijana jest tutaj dziurka i z nich się gra. To są te muszle, na których się gra. Dokładnie. Tak. Ona jest troszeczkę inna. Powiedz jeszcze Oczywiście te, które grają, są dużo większe. Tak samo te, które jemy tak naprawdę. To jest takie minimum, które się je. Te wszystkie są bardzo, bardzo malutkie. Bardzo mało jest ślimaczka w środku. Ogóreczek, ryż i ryba. Nie powiedziałem wam tego wcześniej, ale wyspa Salar-Dup to jest wyspa, na której Martyna Wojciechowska kręciła jeden ze swoich odcinków Kobieta na krańcu świata. Miejsce z naszego punktu widzenia bajkowe, miejsce po prostu takie, o którym można marzyć. Tylko że ci ludzie, którzy tutaj żyją i troszeczkę myślą inaczej, jak rozmawialiśmy z nimi. No co, pięknie, rajsko, ale mówią, że to złota klatka. Bo nawet jeśli chodzi o edukację dzieci, one wyjeżdżają na stały ląd do Panamy i rodzice się na przykład przez jakiś czas w ogóle z nimi nie widzą. Jedna korzyść właśnie taka, że jeżeli dzieci studiują, uczą się, to rząd Panamy Indianom Kuna sponsoruje internet i dlatego tutaj można na przykład zobaczyć anteny Starlinka. Indianie Kuna na tych wyspach żyją głównie z turysty, z tego co sprzedadzą turystom. Oczywiście rękodzieło, piękne rękodzieło, wyjątkowe mola, to są te takie rysunki. I nie ma dwóch takich samych, bo nie były rysunki. Haftowanki kwadratowe, dorys. Powiedz mi słówko, jak nazwać mola, bo to nie jest moja specjalność. Kurczę, takie wyszywanki, takie... ciężko mi powiedzieć. One robią z tego bluzki, spódnice, ale to taki rodzaj wyszywanki. Okej. Wyspa Salar-Dup jest ostatnią z wysp, na którą docierają jednodniowe wycieczki z lądu na katamaranach. Im dalej na wschód, tym bardziej dziko i mniej ludzi. Papier urzędowy i
są tutaj wszystkie kary za przekroczenie jakichś uprawnień na terytorium tutaj San Blasów i Kuna. I najdroższą karą jest wrzucenie kotwicy na rafę i nawet, o to jest chyba to, do $7,000 przy trzecim jakby złamaniu prawa. Za pierwsze jakby złamanie jest 1000, potem 5 i 7000. A jakie są jeszcze, za co są jeszcze kary? Zresztą musiałabym to przetłumaczyć, bo już nie pamiętam, ale na Na przykład przykład za brak flagi jest $700. Wow. Na Salardop wszyscy korzystają też z okazji, że pojawił się szybki internet ze Starlinka. No prawie wszyscy. Jak Dorysku Ci się to podoba? Co? Co nie mówiłam. A liczyłem, że powiesz 2 słówka. Rajsko, pięknie. Pięknie, aż niemożliwe, że są takie miejsca. Dopłynęliśmy do kolejnej wysepki, przy której zostaniemy na 1 dzień. My właściwie stoimy tam dalej na kotwicowisku, a dinghy przepłynęliśmy na obiad, na rybkę do Pelican Island. To jest kosmiczne miejsce. Plaża, piękna woda, jest jakaś rafka po drodze, tutaj widzieliśmy płaszczki. Naprawdę ładnie i w promieniu, w zasięgu wzroku jest bardzo, bardzo dużo takich malutkich wysepek. Nawet nie grzybki, one są płaskie, one są piaszczyste. Bajecznie wyglądają. Nie zabierałem tutaj sprzętu do nurkowania i do fotografii, filmowania pod wodą, ponieważ nie spodziewałem się jakichś spektakularnych widoków. Ale powiem Wam, że zaskoczenie, że przy niektórych wyspach, na przykład przy Pelican Island, są naprawdę ładne, nieduże, ale ładne, zdrowe rafy. Przepłynąłem chwilę tutaj w bok, jest prąd, trochę chłodniejsza woda. No i dzięki temu pewnie ta rafa ma możliwości wzrostu. Są tam piękne, małe gorgonie, jest dużo ryb, które mają schronienie. Są korale twarde i miękkie, są gąbki, jak to na Karaibach. Naprawdę dużo ładnego życia. Jest jedzonko, ale oczywiście też są piękne wyroby Indian Kuna. Śliczne są te ozdoby. I co tu jest? A, zaraz, czy to widać? Czy ja widzę? O, tu pokażę. To jest flaga Indian Kuna. Jak rybka? Pyszna. No właśnie widzę, prawie nic nie zostało.